Siemano poszukiwacze skarbów. Witam Was dzisiaj w tej deszczowo-śnieżnej oraz dość zimnej aurze. Możecie zobaczyć, że już napadało nawet tutaj. Jesteśmy w takim miejscu od razu niedaleko drogi. Chciałem tu troszeczkę poszukać. Zobaczymy, czy tu coś zacznie wychodzić. Jeśli nie, to będę przenosił się w inne miejsce. Na razie jest takie okienko, że nie wali tak mocno żabami, więc odpalam detektor i wjeżdżam. Powiem Wam, że na tym miejscu, na którym przed chwilą byłem, wyszło kilka blaszek takich z nierdzewki, najprawdopodobniej od tych okablowania tego, co tam było. Nie wiem, czy to są jakieś słupy z prądem, chociaż z prądem to na pewno nie są, bo te z wysokiego napięcia idą pod wodą, a ten no może jakaś linia telefoniczna czy coś takiego, więc tam było narzucane tych śrubek i innych podkładek i tak dalej, więc naprawdę nie chciało mi się nawet tam kopać. A z drugiej strony po chwili zauważyłem, że to była jakaś chyba jednak prywatna miejscówka, na której byłem, więc teraz udaje się kawałeczek dalej, już jestem niedaleko. Przejeżdżam na miejsce, w którym w ostatnim odcinku mogliście zobaczyć, że znalazłem dwie monety z brązu. To było 2 razy po 5 ore. Jedno było z 1955, drugie z 1939 roku. Obydwie te monetki są wykonane z brązu za panowania króla Hakona. No i tak by to było. No i zobaczymy się już na miejscu. Powiem Wam, że dość ciężko prowadzi się w takich gumowcach, ale da radę. Jak przyjechałem na tamtą miejscówkę, to nie chciało mi się już zmieniać. Patrzcie na górę. Dojechałem już tutaj na miejsce. No i wjeżdżam tutaj teraz w ten lasek. No i już mamy takie widoki arktyczne. No i już pierwszy sygnał tubka po jakimś kremie lub paście. O, wyszło. Może zaniosę pijakom z pracy. Wyszło aluminiowe frisbee. U podnóża takiego drzewa acetylkinin tabletter. Nie wiem co to, no ale jakiś opakowanie puste, więc lek. Bardzo fajny sygnał był. Teraz przy korzeniu monetka, lapsik znowu jakiś większy, coś fajnego. Zaraz sprawdzimy, czy w ogóle cokolwiek będzie widać na niej. Ale to jest coś, kurde, coś starszego chyba. To jest jakaś starsza monetka. Nie widać nic za bardzo na niej, czyli będzie musiała być oczyszczona w domu i dopiero wtedy będzie można coś powiedzieć. Ale bardzo ładna i dość ciężka. Pewnie też z brązu. Chowam ją tu do małej kieszonki, żeby się nie zgubiła i lecimy dalej. Bardzo piękny pocisk typu minie wyszedł, calusieńki, super znajda. Bardzo taki jakiś mdły sygnał był, nie wiem czemu na niego. Nie tak jak zawsze.
była sobie kiedyś łyżka. Bardzo pordzewiała już. No czekaj. Narośla. O, jak się ukruszyło. Nie wiem, mógł połamać. No, lecimy dalej. To dla mnie wygląda jak jakieś stare okucie od drzwi, na przykład od ramy drzwi. Chyba, nie wiem. Kolejne frisbee. Śladują mnie nawet w lesie. Już drugi dzisiaj. Śledzik namiotowy. Teraz wyszarpałem taki kawał żelastwa. Ciekawe co to. Tak sobie właśnie pomyślałem o myśliwych. No i pyk. Wyszła ćwiczebna łuska, ćwiczebny nabój. I ten. Może sobie jakiś amulet z tego zrobię. W Polsce z tego co słyszałem kilka razy, to na pewno by się taki amulet przydał. Tutaj wyszedł jakiś element taki. Nie mam pojęcia co to może być. Wygląda na dość stary. Więc strzelę to miejsce. I ten. I zimą trafi to do elektrolizy. Dobra moi drodzy, co do tej monetki co znalazłem tutaj, powiem wam, że tak jak troszeczkę obeschła, to coraz lepiej na niej wszystko widać. I to jest duński shilling z 1771 roku, więc no kupę lat, naprawdę. Zobaczcie. Mega. Super znajda, naprawdę zrobiło to dzień. To jest najstarsza chyba monetka, którą znalazłem. Tak mi się wydaje, że to jest najstarsza. Teraz takie co? Taki lapsiur jakiś żeliwny, jak jakieś drzwiczki od pieca. Czy coś w ten desen, ciężkie bardzo. Pan, teraz to się zmęczyłem, namachałem i pointerem, i detektorem, i łopatą. I kurde kulka muszkietowa. Ja pierdzielę. Ale widać, że stara, bo już takie wrzery ma. Fajnie, no jakaś historia. Jakaś historia jest. Super. Dzisiaj byłem w sumie nastawiony na jakieś bardziej zabytkowe rzeczy. No i kurde, udało się. W sumie naprawdę fajne fanty. Za niedługo podsumowanie i będę uciekał do domu. No powiem wam tak, podsumowanie. To jest... to wygląda tak, dość marnie. Te dwie kropki to są śruby z tej ławki, na której siedzę. I tutaj szybko muszę, w moim przypadku muszę użyć kalkulatora. Ta monetka ma ponad 250 lat. To wydaje mi się, że około tyle samo. I to również. Te przedmioty ciężko je wydatować. Nie będzie, że te trzy przedmioty mają około 500 lat. Super. Super. Fajne znajdy. Dzisiaj byłem nastawiony właśnie na trochę więcej jakichś starszych rzeczy. No i tak naprawdę udało mi się. Pocisk mini ze 100 lat, muszkietowa kulka około 100 lat, 250 moneta. Naprawdę kozackie dzisiaj wykopki. No z tej monetki, no to taki number one, jestem najbardziej zadowolony. Mam nadzieję, że uda się ją ładnie oczyścić. Będzie naprawdę bardzo zacnie wyglądała wśród innych moich zbiorów, ale to na pewno zobaczycie dopiero w przerwie zimowej. Chociaż już dzisiaj mogliście zauważyć, że
napadało śniegu i miejscami już leży śnieg. Ziemia jeszcze jest miękka na tyle do kopania, że można kopać, ale już jest na tyle zimno, że nie ma przyjemności jakiejś takiej dużej z kopania i człowiek jest zmarznięty. Będę musiał chyba zacząć brać ze sobą jakąś ciepłą herbatkę albo chociaż kawę, a nie tak jak zawsze jakiegoś Red Bulla. No i co? Te wykopki też skróciły się z półgodzinnych filmów do tych 10-9 minutowych, no bo nie chce się siedzieć tyle na dworze, jeszcze tym bardziej, że człowiek musi iść później do pracy i tak dalej. Więc pakuję fanty do sakwy i uciekam w stronę domu. Wy zobaczycie jeszcze pewnie kilka jakichś krajobrazów, żeby dociągnąć, tak jak mówię, do tych 10 minut. I co? Na dziś to już tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w następny poniedziałek. A tak w ogóle to dzisiaj jest, bo postanowiłem na samym początku filmu, ale w tym momencie akurat dam na samym końcu, postanowiłem mówić datę, żeby wiedzieć sam dla siebie w sumie i też może dla was jaka jest pogoda i tak dalej, żeby wiedzieć jaki mam czas na tych pamiętnikach. No i dzisiaj jest 30 września, no i spadło naprawdę sporo śniegu jak na 30 września. Trzymajcie się, na razie, pozdro z Arktyki.